Przed nami 6. etap naszej podróży Via Claudia Augusta i dzisiaj będzie trzeba trochę zapracować na ładne widoki. Jak wynika z mapy, trasa będzie lekko wznosić się przez większość etapu, a na koniec czekają nas prawdziwe alpejskie serpentyny. Będziemy musieli wspiąć się ponad 800 metrów w linii prostej, a więc na pewno będzie gdzie się zmęczyć. Nie przejechaliśmy nawet 1 kilometra, już napotykamy drobny problem. Mianowicie droga rowerowa jest zamknięta i czeka nas mały objazd, tylko jeszcze nie wiemy, którędy. Dzisiaj większość trasy pokonujemy znowu w górę rzeki Inn. Tutaj przejeżdżamy na jej drugi brzeg poprzez tamy i śluzy. Zostawiliśmy za sobą Landek i jedziemy doliną rzeki Inn. Raz mamy rzekę po lewej, raz po prawej stronie, ale nieustannie widzimy jej turkusowe wody. Miejscowość Ried im Oberinntal może pochwalić się zamkiem Sigmundsried, który dawniej był centrum administracyjnym okolicy. Dzisiaj wiatr średnio postanowił nam pomagać i wieje nam prosto w twarze i to całkiem solidnie. Dość często na rzece Inn spotykamy grupy turystów podróżujących kajakami. Jest to tutaj chyba dość popularny sport. Troszkę niepokoi nas chmura deszczowa, która jest przed nami, ale liczymy, że przynajmniej uda nam się dojechać do najbliższej wioski, którą widzimy przed sobą i tam przeczekać deszcz. Liczyliśmy, że uda nam się przeczekać deszcz i przy okazji wypić kawę w tej miejscowości, ale oba wypatrzone przez nas lokale są zamknięte. Niedziela, godziny południowe, Austria. Tu się szanuje dzień wolny. Przeczekaliśmy deszcz, wyszło słońce, więc nie zwlekając ruszamy dalej mimo mokrej nawierzchni, ponieważ na popołudnie zapowiadane są kolejne opady, a my liczymy, że uda nam się znowu kawałek drogi przejechać, zanim one nastąpią. Do końca dzisiejszego odcinka mamy około 20 km. I powoli oswajamy się z myślą o zbliżających się nieuchronnie serpentynach, którymi na koniec etapu będziemy mocno się wspinać. Ten malowniczy most, który widać przed nami, oznacza, że w tym miejscu zaczynają się serpentyny. Okazało się, że wjazd na serpentyny, których się tak obawialiśmy, był zamknięty. Coś tam się widocznie wydarzyło, więc objazd prowadzi taką drogą, której obawialibyśmy się jeszcze bardziej niż serpentyn, gdybyśmy o niej wiedzieli. Pocieszające jest to, że nie tylko my się tutaj męczymy, tylko prawie każdy, kto nie dysponuje rowerem górskim, najlepiej z elektrycznym napędem.
Niestety nie da się tędy wyjechać na naszych cienkich oponach, ponieważ koła bardzo szybko tracą przyczepność i rower się zatrzymuje. Objazd prowadzi nas na ruchliwą drogę. Musimy kawałek nią przejechać, co pewnie będzie równie stresujące jak wyjazd szutrowymi serpentynami. Teraz wjeżdżamy do prawdziwego górskiego tunelu i troszeczkę strach, bo tu ciasno i głośno. Tunele w górach bywają bardzo malownicze, ale przejazd tędy rowerami naprawdę nie należy do przyjemności. Kilka kilometrów przed Nauders, czyli celem naszego dzisiejszego odcinka, musieliśmy sobie zrobić małą przerwę, ponieważ mocno dały nam się we znaki szutrowe serpentyny, a chyba jeszcze mocniej tunele, gdzie jechało się naprawdę nieprzyjemnie. A na koniec trochę alpejskich serpentyn też mamy. Jeśli wczoraj miał być najbardziej wymagający odcinek naszej tegorocznej wyprawy Via Claudia Augusta, to dzisiejszy był chyba bardziej niż ten wczorajszy najbardziej. To był prawdziwy test naszych mięśni i charakteru. Jutro przekroczymy granicę z Włochami, ale dzisiaj czuję, jakbym przekroczył granicę własnych możliwości. Natomiast liczę na dobry wypoczynek po południu i jutro z nowymi siłami i nowymi nadziejami ruszymy w dalszą trasę.